Dzień dobry Państwu, Tomasz Cudowski. Witam w kolejnym odcinku podcastu z serii Sustainable Voices, a naszym gościem jest dobrze już Wam znany Piotr Jakubowski, Project Director z BPI Real Estate Poland. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witaj Tomaszu. Temat dzisiejszego podcastu to regulacje prawne, czyli cała ta sfera prawna, która wpływa na tworzenie, wdrażanie i na rozwój ESG. Zacznijmy w takim razie od pytania, jakie przepisy główne, bo nie wymienimy wszystkich, ale te najważniejsze, które sprzyjają wdrażaniu ESG w sektorze mieszkaniowym, jakie możemy wymienić? Znaczy powiedziałbym, że ESG w jakiś tam sposób jest zaadresowane w wielu ustawach. W pewnym stopniu w prawie budowlanym, trochę w ustawie o ochronie środowiska. Jednak jakby intencją nie było to, żeby adresować kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze, tylko raczej możemy znaleźć elementy, które do tego pasują. Generalnie na poziomie krajowym wydaje mi się, że nie ma takich jednoznacznych przepisów, które by adresowały kwestie ESG lub tym bardziej wprowadzały sankcje za nieprzestrzeganie tych zasad, z którymi to się wiąże. Natomiast na poziomie europejskim mamy legislację nieco bardziej rozwiniętą. Możemy powiedzieć o dyrektywie o taksonomii europejskiej, która mówi o tym, żeby efektywność energetyczna budynków była o 10% niższa niż normy krajowe, tego wymagają. Jest również raportowanie CSRD, w którym korporacje, jakby to jest rozszerzane z roku na rok na nowe podmioty, mniejsze, mówią o tym, w jaki sposób realizują strategię zrównoważonego rozwoju w swojej działalności biznesowej, operacjach. Natomiast są to przepisy, które generalnie nie wprowadzają żadnych sankcji. To znaczy, przynajmniej z punktu widzenia dewelopera w Polsce, mogą ich przestrzegać, mogą ich nie przestrzegać. To nic dla mnie nie zmienia. No więc tutaj znowu trochę wracamy do tego, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czyli tej pewnej świadomości nabywców, deweloperów, inwestorów. I tutaj jakby mówiąc o tych regulacjach, przychodzi mi na myśl, że jestem tak zwolennikiem takiej zasady niewidzialnej ręki rynku. To jest taka zasada, czy też metafora, która została zdefiniowana dosyć dawno temu, bo to było w 1776 roku w swojej pracy, która brzmiała badania na temat przyczyn natury dobrostanu narodów. O ile dobrze pamiętam, mogłem coś przekręcić. W każdym razie praca Adama Smitha, która jest uznawana za taką fundamentalną pracę w ogóle w dziedzinie rozwoju całej ekonomii. Ta zasada mówi o tym, że uczestnicy rynku, jakby realizując swoje interesy, będą powodowali korzyści dla całej społeczności. Ja prawdę mówiąc jestem zwolennikiem tej zasady w dużej mierze. Uważam, że rynek sam się reguluje i właśnie tutaj wrócę do tej świadomości. Mamy klientów, którzy wiedzą, że mieszkania w bardziej zrównoważonych budynkach, które mają fotowoltaikę, pompy ciepła, są tańsze w utrzymaniu. A więc dążą do tego, żeby takie mieszkania kupić. Inwestorzy, myśląc o budynkach jako tych asetach, w które inwestują przez kilkadziesiąt lat, też wiedzą, że zmiany klimatyczne się zbliżają, wiedzą, że finanse nie chcą finansować przestarzałych budynków, że ubezpieczenia widzą większe ryzyko w takich budynkach, zatem też dążą do tego, żeby te budynki nabywać zrównoważone. I jakby siłą rzeczy też deweloperzy budują bardziej zrównoważone budynki, dlatego że rynek samoregulując się wymaga tego od nich. To jest jedna kwestia. Oczywiście firmy takie jak BPI działają także dlatego w ten sposób, że realizują projekty zrównoważone, bo jest to część naszej strategii. Od wejścia do Polski staramy się być pionierem, pokazywać kierunki, w jakich należy dążyć. Staramy się edukować i poszukiwać nowych rozwiązań, które czynią te projekty jeszcze bardziej zrównoważonymi. Brać pod uwagę lokalne społeczności, ekologię, a także raportować to. No ale to jest jedna strona. Z drugiej strony, jakby pomijając samoregulację rynku, oczywiście uważam, że są pewne obszary, które
powinny być regulowane. No właśnie, można by zapytać, po co nam prawo budowlane, skoro rynek może się sam regulować. Właśnie o to chodzi, dokładnie. To jest bardzo dobre pytanie. Więc pewne obszary powinny być regulowane. I jeżeli chodzi o ESG, to moim zdaniem powinniśmy w jakiś sposób regulować rynek nieruchomości, natomiast to powinny być mądre regulacje. Co to znaczy mądre? To znaczy w mojej ocenie one jakoś powinny być powiązane z korzyściami ekonomicznymi. Żeby w biznesie jednak nie kierować się tylko ideami, chociaż to oczywiście bardzo ważne. Natomiast biznes musi się bronić wynikami finansowymi. Zatem patrząc tak na przykład na BPI, gdzie my wprowadzamy budynki bardziej sprawne energetycznie, czy też retencjonujemy wodę. Są to takie rozwiązania, które wymagają pewnych nakładów finansowych. Natomiast pozwalają deweloperowi częściowo te nakłady odzyskać w postaci nieco wyższej ceny mieszkań, bo klienci mają świadomość niższych kosztów eksploatacji takiego mieszkania. Z drugiej strony dają korzyści w postaci reputacji, bo dostarczamy produkty, które będą broniły swojej wartości także w przyszłości. Z trzeciej strony dają także korzyści w postaci większych zysków inwestorów czy też akcjonariuszy, którzy mają te aktywa zrównoważone, bezpieczne, łatwo ubezpieczalne i płynne. To uważam, że jest bardzo ważne, jakby patrząc na to, jak regulujemy rynek. Więc wydaje mi się, że powinniśmy bardziej iść w tym kierunku, wprowadzając jakieś większe restrykcje w prawie budowlanym, które, zgadzam się, jest oczywiście potrzebne. Nie w każdym regionie się przyjmuje, jak głosi stary dowcip, tak? Dokładnie. A jak określiłbyś tak ogólnie jakby stopień skomplikowania tych regulacji? To znaczy, czy żeby się z nimi zapoznać, żeby je zrozumieć, jest wymagana, załóżmy, interpretacja prawnicza, czy musimy zaangażować? Patrzę tak pod kątem wykonawców czy firm, które w jakiś sposób chciałyby dotrzeć do sedna tych przepisów, ale czy, mówiąc wprost, czy są w stanie? Czy to wymaga interpretacji, czy one są na tyle skomplikowane, że wymagają na przykład wyjaśnienia przez prawników, przełożenia z prawniczego na nasze, mówiąc krótko? Fakt. To też dobre pytanie, dlatego że przede wszystkim tłumaczenie na język polski taksonomii europejskiej nie jest wcale jasne i oczywiste i budzi wątpliwości bardzo wielu ekspertów. Wiem, ponieważ konsultowałem to z wieloma firmami, które się specjalizują w właśnie takim doradztwie w zakresie ESG, w certyfikacji i wcale nie miały jasności, jak które zdanie należy czytać i interpretować. To po pierwsze. Po drugie, jakby, tak jak wspomnieliśmy, one nie obowiązują. Dlatego moim zdaniem dobrym kierunkiem jest to, w którym my poszliśmy, czyli sobie stworzyliśmy takie nasze standardy wewnętrzne, które wdrażamy na etapie już projektowym, które są znacznie bardziej restrykcyjne niż taksonomia europejska, niż przepisy polskie, czy belgijskie, czy innych krajów naszych operacyjnych. I już od etapu projektowego nasi projektanci, architekci, branżyści wiedzą, jakie mamy oczekiwania co do efektywności energetycznej, co do gospodarowania wodami opadowymi, czy też do uwzględniania interesów lokalnych społeczności. Wiedzą, jakie materiały chcemy, wiedzą, jak chcemy obniżać ślad węglowy. Następnie te standardy mamy także dla wykonawców, ale żeby to nie były tylko puste słowa, to także sprawdzamy to, audytujemy, czy te projekty są takie, jak być powinny, są zgodne z standardami. Badamy cykl życia produktu, a więc analizujemy ten cały ślad węglowy od początku aż do końca przez utrzymanie budynku. Dążymy do minimalizacji. Podobnie, jeżeli chodzi właśnie o sprawność energetyczną, to taki przykład, bo taksonomia europejska mówi, że powinniśmy projektować tak budynki, aby były 10% bardziej sprawne energetycznie niż przepisy krajowe, więc my sobie wyznaczamy taki cel, żeby to było 15%. I to sobie liczymy na samym początku, wiedząc jaki będziemy mieli budynek, liczymy sobie, że zapotrzebowanie na energię pierwotną powinno być X
I to jest nasz cel. I teraz projektanci mają zadanie, żeby zrobić wszystko, żeby to zrealizować. Można się zastanowić, czy to ma sens właśnie z tego punktu biznesowego widzenia, o którym mówiłem, bo też wspomniałem, że to są jakieś wartości BPI, chcemy być pionierem, chcemy pokazywać kierunki, tylko czy to się spina na koniec? No właśnie, spina się. Spina się, okazuje się, że jednak klienci to widzą, nasi akcjonariusze to widzą, nasi partnerzy to widzą i chętnie z nami rozmawiają, łatwiej nam finansować projekty, a więc taki ogólny rachunek, dokładając tego korzyści takie reputacyjne, takie PR-owe, jest zdecydowanie na plus. Także wydaje mi się, że to jest może sposób dla tych korporacji, które jakby nie tylko im są bliskie te wartości takiego zrównoważonego działania, ale jednocześnie chciałyby, żeby to jednak miało powiązanie z biznesem, przygotować sobie może standardy, ocenić jak one wpływają, co nas ile kosztuje, jakie daje korzyści. To da się zrobić. Oczywiście polecamy się jako firma, która ma ambicje bycia pionierem edukowania, polecamy się do konsultacji w tym zakresie. Użyłeś takiego określenia, które powoduje u wielu gęsią skórkę, czyli taksonomia europejska. To spotęgujmy to napięcie i użyjmy kolejnego, które się różnie kojarzy, mianowicie Zielony Ład. Jaką te przepisy, czy ta filozofia czy ma w ogóle jakiś realny wpływ na sposób budowania w twojej firmie i w całej branży? Tak, jak mówisz o Zielonym Ładzie, to właśnie myślę, czy tutaj nie napić się wody. To jest woda w dalszym ciągu. To jest woda, żebym nie mógł odpowiedzieć. Znaczy, tak, Zielony Ład rzeczywiście jest odmieniany przez wiele przypadków ostatnio. Natomiast czym w ogóle jest ten Zielony Ład? Jakby Zielony Ład jest taką strategią europejską, która została podpisana, przyjęta w 2019 roku, która mówi o tym, że strategicznym jakby takim założeniem Europy jest to, żeby założeń jest wiele, ale te, które się odnoszą do rynku nieruchomości, to jest to, żeby obniżyć emisję o 55% do 2030 roku, żeby w stosunku do tego, co było w 1990, żeby większy procent w tym bilansie krajowym był energii pochodzących ze źródeł odnawialnych i żeby poprawić sprawność energetyczną budynków. To tak w dużym skrócie. Natomiast skąd się wziął ten Zielony Ład? No więc jakby początki tego to gdzieś bym widział tam w 1997 roku, kiedy jeszcze był podpisywany protokół w Kioto, który generalnie nie bardzo zadziałał, bo tam się zaczęli uczestnicy wycofywać. Natomiast w międzyczasie czy też nieco później zaczęto rozmawiać o porozumieniach paryskich w 2015 roku, z tego co pamiętam. I te porozumienia mówiły generalnie to samo, czyli widzimy, że klimat się zmienia, chcemy obniżyć emisję, chcemy bardziej sprawnych energetycznie budynków oraz oczywiście tam było wiele innych kwestii, które nie odnosiły się do budownictwa. I jakby te porozumienia były negocjowane tam 2015-2020 roku. W międzyczasie Unia Europejska jako ta strona, która od początku jakby była od Kioto zaangażowana w tą kwestię, stworzyła tą strategię. I teraz wszystkie kraje jakby to przyjęły. Co to tak naprawdę oznacza i dlaczego jest to takie kontrowersyjne? No więc dla mnie sama idea tego, żeby obniżać zapotrzebowanie na energię ze źródeł kopalnych oraz poprawiać sprawność energetyczną jest jak najbardziej właściwa i odpowiada temu, co się dzieje na rynku. Natomiast mam wrażenie, że jakby realizacja tego Zielonego Ładu w Polsce, bo nie mogę się wypowiadać na temat innych krajów, bo nie wiem, natomiast w Polsce nie jest jasno komunikowana, nie jest konsultowana ze środowiskami i można odnieść wrażenie, i być może właśnie dlatego budzi to pewien niepokój, że są to jakieś takie chaotyczne ruchy, nie do końca skoordynowane. Być może tak nie jest. Mówię tylko o wrażeniu. Więc
Wydaje mi się, że mimo iż sama idea jest słuszna, to ja zawsze uważam, tak jak mówiłem przed chwilą, że powinniśmy jednak to nieco bardziej łączyć z ekonomią i z konsultacjami społecznymi. Dlaczego z konsultacjami? Bo polska branża deweloperska zrobiła naprawdę ogromne postępy w ciągu ostatnich 10 lat. Zrobiliśmy to, a nawet więcej, co na zachodzie trwało 30, 40, 50, bo przecież ESG tak naprawdę było wdrażane w latach 60. Ubiegłego wieku już w krajach zachodnich. W Polsce od 2013-2014 roku tak naprawdę mówi się o CSR, potem o ESG i w tej chwili moim zdaniem jesteśmy w bardzo wielu obszarach parę kroków lub zdecydowanie przed resztą zachodniej Europy. I biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że naprawdę mamy doświadczenie, wiedzę i praktykę, jak te zrównoważone rozwiązania wprowadzać. A zatem wydaje mi się, że słusznym by było, żeby włączyć organizacje branżowe w ten cały proces. I być może wtedy nie wzbudzałby on takich emocji. I może sposób komunikowania należałoby zmienić, podobnie jak z tymi przepisami, o które pytałem, stopień skomplikowania, tak? Bo generalnie sposób zrozumienia pewnych sformułowań czy intencji, myślę, że to jest kluczowy. Zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Tak, zgadzam się, bo to jest właśnie to, co pytałeś mnie o tą taksonomię europejską, że tak naprawdę mniej więcej wiemy, że to 10%, ale nie znamy szczegółów, nie do końca wiemy zawsze, jak to policzyć. I podobnie jest tutaj, czyli jest to coś, co gdzieś tam jako sama idea wydaje mi się słuszne. Tylko że jakbyśmy na to spojrzeli na rynek, czyli to, co wracam do tego, co mówiłem na początku. Rynek się samoreguluje jakoś. Tak naprawdę gdybyśmy wspierali deweloperów w zasilaniu budynków, nieruchomości, urządzeń, budowli ze źródeł odnawialnych, to by się okazało, że w skali kraju jakby musimy mniej tej energii produkować w tradycyjnej, tej kopalnej. Czyli to by była korzyść dla całego kraju. Pamiętajmy, że ta nasza branża deweloperska to jest 40% emisji i 40% zużycia energii elektrycznej w skali świata. W Polsce jest to nawet 50%. Więc gdyby zmodernizować sposób zasilania w energię budynki, byłoby to bardzo istotne. Natomiast przyznam się, że ja nie widzę takich regulacji. Widzę, że musimy zapewnić dla samochodów elektrycznych dla 50%, jakby dla 50% miejsc możliwość podłączenia ładowarek do samochodów elektrycznych. Jak na razie nie widzę, aby były jakiekolwiek regulacje, które by na przykład zobowiązywały, żeby budynki były w jakimś stopniu zasilone energią odnawialną, a to przecież jest możliwe. Jako przykład mógłbym podać nasz projekt Panoramika w Poznaniu, w którym mamy na dachach budynków panele, które powinny średniorocznie pokryć przez produkcję energii elektrycznej średnioroczne zapotrzebowanie wszystkich części wspólnych energii elektryczną. Więc to da się zrobić i to wbrew pozorom nie jest aż takie skomplikowane, także finansowo, a zdecydowanie obniża także koszty eksploatacji, więc klienci też chętniej są w stanie za to zapłacić. Ja nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, ale akurat na Panoramice oszacowaliśmy, ile te wszystkie rozwiązania zrównoważone oszczędzają kosztów utrzymania budynku, a przez te rozwiązania to rozumiem panele fotowoltaiczne, retencja wody deszczowej. To nam w 2024 roku, wtedy szacowaliśmy po cenach, jakie były, to było około 50 000 złotych, więc jest to realny zysk także dla naszego klienta. To stosunkowo łatwe do obliczenia. Jest to dosyć łatwe, dlatego że wiemy, ile panele produkują, wiemy, ile kosztuje energia elektryczna, wiemy, więc jak to przemnożymy, mamy oszczędności, wiemy, ile zużywa. Podobnie jest z wodą. Wiemy, ile kosztuje woda,
Wiemy, że możemy sobie ją zretencjonować z dachów, z terenów, więc to też bardzo łatwo policzyć. I to też uwiarygadnia jakby to wszystko, te całe procesy. A poprzez to, że uwiarygadnia, jakby pozwala klientom zapłacić nieco więcej za te mieszkania, dlatego że wiedzą, że to im się zwróci w perspektywie kilku lat. To teraz jeszcze jedno straszne określenie, które przyprawiało gęsią skórkę, czyli greenwashing. Rozmawiając o sferze prawnej związanej z ESG, wydaje się, że należy wspomnieć, czyli takie traktowanie marketingowe, mówiąc wprost, wszelkich tendencji związanych z zrównoważonym rozwojem, które dobrze wyglądają, które dają pewne złudne poczucie załatwienia sprawy, ale tak naprawdę nie mają realnego wpływu na sytuację, na zużycie mediów, na środowisko naturalne. Nie jest nowe sformułowanie. Myślę, że pojawiło się też w tym samym okresie, co pojawiły się i ESG, i zielone certyfikaty. Czy w budowlance, czy w sektorze mieszkaniowym coś takiego dostrzegasz? Czy to nadal funkcjonuje, czy może jest już passé, może nieopłacalne, może zbyt wyśmiewane, żeby opłacało się w to komuś bawić? Tak, to jest bardzo związane z poprzednim zdaniem, którym skończyłem odpowiedź na poprzednie pytanie, czyli te twarde dane. Ale co to jest ten greenwashing? Greenwashing tak naprawdę funkcjonował nieco częściej, jeszcze był bardziej używany, też wykorzystywany jeszcze kiedy nie mówiliśmy o ESG, a bardziej o CSR, czyli tej odpowiedzialności społecznej biznesu. Tak naprawdę ma to wiele wspólnego z ESG. Różniło się natomiast tym, że tam nie było tego G, czyli tego ładu korporacyjnego, tej części zarządczej, raportowania, audytowania. Więc często firmy robiły pewne pozorowane działania, znaczy w tym sensie, że nadmiernie optymistycznie interpretowały efekty swoich działań, które były zdecydowanie inne lub ich w ogóle nie było. Bardziej było to marketingowo rozgrywane niż tak, aby żeby uzyskać konkretne efekty. To się zmienia i obecnie mam wrażenie, że nie ma tego greenwashingu zbyt wiele. Natomiast jest to coś, co przyniosło trochę tej złej reputacji branży. Firmy takie jak nasza starają się być zawsze wiarygodne w tym, co robimy, dlatego my sobie mierzymy, ile tego śladu węglowego oszczędzamy, ile drzew mniej wycięliśmy, ile zużyliśmy tego betonu ekologicznego o obniżonym śladzie węglowym. To sobie liczymy, raportujemy sobie nawet na stronie internetowej. Już nawet nie mówię o tych raportach w ramach dyrektywy CSRD, które nasza spółka, nasza grupa kapitałowa, nasza spółka CFE notowana na giełdzie belgijskiej musi sporządzać i jakby też pokazywać te swoje działania. Natomiast my to robimy na stronach internetowych. A to, żeby wiedzieć, co na stronach zamieścić, robimy audyty regularnie naszych projektów, badamy ich cykl życia. Natomiast jakby wydaje mi się, że w obecnej chwili jakby w Polsce te firmy deweloperskie są na tak wysokim poziomie rozwoju, że poza jakimiś na pewno wyjątkami, jak w każdej tam dziedzinie, to uważam, że raczej nasze działania rzeczywiście są realne. I to już nawet nie mówię tylko o działaniach BPI, jakby obserwuję naszą konkurencję, która rzeczywiście jest na tym samym poziomie, na zbliżonym. Jakby wszyscy poszukujemy innowacji. My spotykamy się też ze startupami, szukamy nowych sposobów zwiększenia efektywności energetycznej, nowych, nieoczywistych, choć może znanych źródeł zasilania, jak na przykład energia geotermalna. W tej chwili prowadzimy badania na kilku projektach poznańskich na temat możliwości zasilenia ich energią geotermalną, co by zdecydowanie obniżyło lub wyeliminowało koszty energii cieplnej z sieci. Pracujemy nad odzyskiwaniem ciepła z wentylacji i zasilanie tym ciepłem pomp ciepła, aby znowu redukować koszty, a jednocześnie obniżać emisje i tym samym zmniejszać to zapotrzebowanie na energię cieplną.
Czy to ma sens? No, ma sens, bo jak teraz tak spojrzymy, że te emisje rzeczywiście generowane przez deweloperów, jak wspomnieliśmy, są około 40% wszystkich w kraju, no to deweloperzy, innymi słowy, mają naprawdę znaczący wpływ na bilans energetyczny kraju, na emisje i wydaje mi się, że robiąc takie małe kroki przy każdym projekcie do przodu, jakby globalnie w perspektywie kilku lat jesteśmy w stanie naprawdę istotnie wpłynąć na te bilanse zarówno zapotrzebowania na energię, jakby tych emisji gazów cieplarnianych. Więc jakby wracając jeszcze, podsumowując odpowiedź na pytanie. Wydaje mi się, że greenwashing w większości już jakby jest nieaktualny. Na pewno nie w takich firmach jak BPI, gdzie wydaje mi się, że nigdy czegoś takiego nie było, ale w skali polskiego rynku deweloperskiego, który w mojej ocenie jest naprawdę bardzo rozwinięty i uważam, że my jako branża możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy w Polsce w porównaniu do konkurencji Zachodu, która z oczywistych względów historycznych miała więcej czasu, żeby się rozwijać i raczej w tej branży do greenwashingu nie stosujemy. Mhm. Podsumowując naszą rozmowę, bo musimy zmierzać do końca, takie pytanie, czy są jakieś regulacje, które w tej kwestii w sferze ESG są przez was, czy przez ciebie, przez twoją firmę oczekiwane, które by w jakiś sposób uprościły wam, ułatwiły życie? Tak, ustaliliśmy już, że jesteś zwolennikiem samoregulacji, ale być może są tak, ale być może są takie aspekty, które wymagają jeszcze tego doregulowania i jest to realne w najbliższych latach. Wydaje mi się, że to nawet już nie chodzi o ułatwienie, choć zapewne jakieś ulgi dla przedsiębiorców, dla deweloperów, którzy bardziej zasilają swoje projekty energią odnawialną lub robią je bardziej sprawne, efektywne energetycznie, były być może mile widziane. Natomiast wydaje mi się, że to nawet nie o to chodzi. Ja bym oczekiwał może najpierw dlaczego? Jakby mamy ten kontekst, jaki mamy, czyli ceny energii są dosyć wysokie. One się zmieniają jakby wraz z tym, co się dzieje na świecie. Jednocześnie mamy też tą legislację, europejską, która zmierza do poprawienia czy też obniżenia wpływu na środowisko naturalne przez deweloperów. A więc oczekiwałbym takich działań, które już być może są realizowane przez większość deweloperów, ale nie są jeszcze gdzieś tam uregulowane. Znaczy uważam, że powinniśmy być bardziej restrykcyjni, jeżeli chodzi o sprawność energetyczną budynków. Jak również o właśnie retencję wody deszczowej, o tę gospodarkę wodną. To jest też jakiś problem z poziomami wód, jaki występuje na świecie. Oraz powinniśmy nieco bardziej być restrykcyjni, jeżeli chodzi o zasilanie inwestycji energią ze źródeł odnawialnych. Mówię specjalnie o tych takich, moim zdaniem, najważniejszych elementach, które gdzieś tam powinny być regulowane, dlatego że uważam, że one z punktu widzenia kraju są istotne, wpływają na cały bilans energetyczny, a tak jak wspomnieliśmy, ten istotny procent, ten istotny udział, jaki deweloperzy mają w emisjach i w tym bilansie, zmiana podejścia do inwestycji może na to zdecydowanie wpłynąć. No i poza tym to już z punktu widzenia też klientów jest istotne, bo gdyby to było regulowane, gdyby budynki miały mniejsze zapotrzebowanie na energię, jakby utrzymanie tych mieszkań też było tańsze, więc wydaje mi się, że to jest takie rozwiązanie, które zarówno z punktu widzenia kraju jest korzystne, jak i z punktu widzenia deweloperów i klientów. Znaczy wydaje mi się, że tutaj każdy wygrywa, a przy okazji eliminujemy tych deweloperów, którzy jednak starają się, tak jak mówiliśmy o greenwashingu, jednak ten sposób prowadzenia biznesu prowadzić, żeby uchylać się od tej odpowiedzialności za
przyszłe pokolenia i za ten kształt tego świata, jaki zostawiamy, bo w mojej ocenie poprzez te nasze inwestycje wpływamy istotnie na to, co zostaną kolejne pokolenia. Czyli podsumowując, możemy sobie życzyć takich rozwiązań, na których będą korzystać wszyscy interesariusze, jak to się ładnie mówi, czyli zarówno deweloperzy, jak i klienci, jak i użytkownicy, jak i inwestorzy, czyli taka sytuacja win. Jeszcze kilka można by wymienić. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Piotr Jakubowski, Project Director firmy BPI Real Estate Poland, był gościem cyklu właściwie już odcinków Sustainable Voices. Jeszcze raz Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, Tomasz. Do usłyszenia. Cześć.